I mimo że mogłabym zrobić całą listę osób, przed którymi najchętniej bym chciała ostrzegać i należałoby ostrzegać, to stanowczo tego nie zrobię. Namnożyło się faktycznie takich ludzi jak grzybów po deszczu i oni mówią często rzeczy mądre. Dają tak zwany wartościowy content. I to nie o to chodzi, żeby odrzucać wszystko, co mówią, bo jeżeli słuchasz kogoś i to ci się wydaje mieć sens, a jeszcze później wprowadzasz to w działanie i to ma jeszcze większy sens, to do tej pory wszystko może być ok, bo może oni ten swój content na przykład zabrali, jak jedna z edukatorek w tematyce narcyzmu bierze cały swój content w Polsce z pewnej edukatorki angielskiej i po prostu zwyczajnie tłumaczy jej filmiki, przypisując sobie ich treść. To jeszcze do tego momentu nic złego się nie dzieje, bo ty bierzesz treść mniej lub bardziej krzywo podaną. No, wiadomo, że niektóre firmy produkujące odzież też kupują tę odzież na sklepie AliExpress. Kupują w Chinach, w Indiach i tylko przeżywają swoje metki, brandingują się na jakieś tam butiki i tak dalej. To się dzieje i to jest nieuniknione zarówno w obszarze rozwoju osobistego, jak w obszarze handlu odzieżą. Ale mimo wszystko już zupełnie inna sytuacja ma miejsce, kiedy uznasz, że ta osoba jest Twoim autorytetem, jest Twoim osobistym nauczycielem, jest Twoim guru i zaczynasz za nią podążać. I tu pierwsza ostrzegawcza chorągiewka, a mianowicie zauważ, czy osobie, którą masz na myśli, zależy na tym, aby mieć wyznawców, aby mieć followersów. Czy ta osoba wabi na swoją charyzmę i wygląd na takiej zasadzie, że sprzedaje siebie jako towar, który należy kopiuj wklej zastosować, czyli być nią. Jeżeli widzisz, że osoba jest otoczona kimś w rodzaju grupki wyznawców czy wyznawczyń, to miej na uwadze, że ktoś może robić to całkowicie intencjonalnie i świadomie. I on się może tylko tak sprzedawać. I tu już mamy miejsce, w którym trzeba taką osobę zweryfikować, zwłaszcza w dziedzinach, na temat których Cię nauczają. Bo jeżeli oni nawet mówią wartościowe rzeczy, weźmy przykład relacji. Mamy jakąś panią guru lub pana guru od relacji i on Ci mówi rzeczy, które wydają się mieć sens. Ale on sam czy ona swojej relacji nie ma wcale ułożonej. Ma tam jeden wielki poligon, ma serię opuszczających ją lub jego partnerów, a to nie jest trudno zweryfikować, bo jak pokazały eksperymenty z wysyłaniem listów po wojnie, do każdej osoby na świecie mamy 6 osób, 6 kontaktów, więc jak będziesz chcieć, to zweryfikujesz. To dopiero wtedy ta osoba naprawdę ma prawo Cię uczyć. Bo jeżeli ta osoba nie ma sama tam poukładane, w czym naucza, to ona Ci zawsze puści jakiś krzywy przekaz, nawet jeżeli kopiuje dokładnie jakiegoś, powiedzmy, innego guru, to i tak coś skopie po drodze, bo nie może nie skopać, jeżeli nie ma tego przećwiczonego w praktyce. Jeżeli ktoś ma nam udzielać doradztwa finansowego, to musi sam osobiście, niezależnie kto go kształcił, Harvard, czy Yale, czy Oxford, jeżeli ten człowiek nie ma 10 razy więcej niż my, całkowicie mierzalnie obiektywnie, nie ma prawa nam radzić finansowo. I to samo powinno dotyczyć duchowości, relacji, wychowywania dzieci. Oczywiście tym samym na przykład panowie księża odpadają, no bo mogą mieć najlepsze chęci, ale nie mają pojęcia, o czym mówią, no chyba że faktycznie któryś z nich ma relacje, bo większość ma relacje i również duża część ma dzieci. No to wtedy, jeżeli się do tego przyzna i powie, ja bazuję jak najbardziej na moim doświadczeniu i świetnie mi się układa, to wtedy możesz takiego również księdza posłuchać. Jeżeli tej osobie, czy to psychoterapeucie, czy duchowemu przywódcy, czy coachowi nie przeszkadza traktowanie go jak guru, wielbienie go, składanie mu hołdów, to też jest coś nie tak, bo powinno mu przeszkadzać. Zdrowej osobie to przeszkadza. Zdrowa osoba powie, niech to jest o tobie, a nie o mnie.
Mówimy teraz o tym, jak Ty masz ułożyć swoje życie i to Ty masz to zrobić. Mogę Cię ostrzec, mogę się podzielić swoim widzeniem tej sprawy, ale to Ty podejmujesz decyzję. Więc trzeba na to, kochani, bardzo, bardzo uważać, bo te osoby się pięknie prezentują, pięknie i mądrze mówią. I nasze ego się na to łapie. Weryfikuj, sprawdzaj, czy osoba ma prawo Cię uczyć tego, czego Cię uczy. Bo jeżeli ktoś Cię uczy, jak zarządzać pieniędzmi i sam zarządza świetnie pieniędzmi, to możesz mu zaufać i nie musisz się przejmować, że ma skopane relacje, bo Ty nie uczysz się od tej osoby, jak żyć w relacji. A dlaczego ja mam prawo mówić teraz Tobie o tym? No właśnie dlatego, że pewnego pięknego dnia wprowadziłam w moje życie żelazną zasadę, że nie uczę o niczym, czego sama nie sprawdziłam. Nawet nie mówię o niczym, czego nie sprawdziłam na sobie, czego nie zaznałam, nie doświadczyłam i nie poukładałam. Jeżeli na przykład wspominam, ale to tylko wspominam, odsyłając do innych kanałów o diecie keto, to dlatego, że dla mnie ta dieta działa i ja ją stosuję. Nie będę Ci mówić o diecie paleo, bo dla mnie ona nie działa, nie jem mięsa, nie jem zwierząt. Tak samo możesz przyjechać do mnie tutaj do domu, bo póki co warsztaty odbywają się dosłownie w moim domu w Portugalii i możesz zobaczyć na żywo, bo tego się nie da ukryć, jakie ja mam relacje z moim mężem czy z moimi dziećmi. Ja się eksponuję na ludzi, którzy tu przebywają, bo wiem, że nie mam nic do ukrycia. Przeciwnie, na pewno ludzie się inspirują jeszcze bardziej na przykładzie niż z teorii. O ile te zasady są proste, jak to sprawdzać, jak to weryfikować, o tyle może bardziej podstępne będzie Twoje własne ego, Twój umysł, który ma skłonność łapać się na tak zwane opakowanie, również w kwestii tego, kogo uważasz za swój autorytet. A potem, jak już uznasz tę osobę za istotę wspaniałą, wszechmogącą, świetlistą i śpiewającą w chwilach wolnych Alleluja, to możesz nie chcieć zrezygnować z tej opinii, bo to dysonans poznawczy, bo to coś, co burzy potencjalnie Twoje zaufanie do siebie, Twoją zdolność oceny. Ale tym się nie przejmuj, bo tak jak mówię, często narcyzi są w stanie oszukać nawet anioła. I narcyzów jest dużo, również w obszarze rozwoju osobistego. Są ludzie, którzy tylko się tak prezentują i tak wyglądają, ale jak zajrzysz im za zasłonkę pod dywan, to tam dopiero okazuje się, że jest zupełnie inna rzeczywistość. Wiem, że byłoby ciekawie podać konkretne przykłady, przedstawić ich konkretne wypowiedzi, czy nawet opowiedzieć Wam historie, które znam o tych osobach, ale no nie. Po raz kolejny się ugryzę w język. Nie mam zamiaru tu wchodzić w jakieś konfrontacje i w jakieś dziwne odwety tych osób, bo narcystyczni ludzie uwielbiają brać odwet na kimś, kto zdarł z nich maskę, więc będę się trzymać na tym poziomie ogólności, a Ty już sobie sprawdź, zrób krok wstecz i zobacz, czy osoba, z którą się zadajesz, Twojego przewodnika, nauczyciela, guru, wprowadza Cię w regres częściej niż inni. Czy czujesz się mały, gorszy, nic nie wart? Czy widzisz, że ta osoba czerpie satysfakcję z uwielbienia? Pozwala na uwielbienie, pozwala na kłanianie się na przykład przed sobą? Czy ta osoba mówi Ci, rób jak mówię i nie dyskutuj? Nie pozwala na podważenie jej zdania, czy nawet zapytanie o szczegóły. Więcej znajdziesz w moim materiale o guru duchowych, a póki co uważaj, jeszcze raz uważaj, z kim się zadajesz, komu powierzasz swoje życie, komu oddajesz Twoje serce i najlepiej inspiruj się, bierz to, co cenne, z różnych źródeł, z różnych stron, ale jeżeli masz kogoś wprowadzić głębiej w siebie, bliżej ku sobie, to zweryfikuj. Nie wierz swojemu umysłowi, który Ci mówi, że właśnie oto już spotkałeś istotę doskonałą, bo tego chcą narcyzi, tak się chcą manifestować narcyzi, a może jeszcze nie masz wystarczającej wiedzy i doświadczenia, żeby tak na pewno na 100% to wiedzieć. Także weryfikuj i bądź sceptyczny co do swojego pierwotnego zachwytu. Pozwól temu zachwytowi się rozwijać stopniowo. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się przyda. Jeżeli masz jakieś obserwacje, doświadczenia z własnego życia, to pisz, pytaj. Ja zawsze przeglądam komentarze i chętnie na nie odpowiadam. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie.
Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!